Czy wycena prac remontowo-budowlanych to łatwe zajęcie? Zdecydowanie, ale bardzo wiele firm zupełnie sobie z tym nie radzi. I nic dziwnego, bo nikt tego nie uczy, a robienie wycen na wyczucie doprowadza czasami do wielu strat i inwestorów, i właścicieli firm remontowo-budowlanych. W tej serii odcinków pokażę Wam, jak należy to robić i co najważniejsze, skąd się ta cena bierze. Moi drodzy, więc dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać trochę sobie o sufitach podwieszanych. Konstrukcja dwupoziomowa, krzyżowa na jednej płycie. Więc krzyżową, dwupoziomową od jednopoziomowej odróżnia to, że łączniki krzyżowe są w dwupoziomowej, a w jednopoziomowej mamy łączniki poprzeczne, tak więc jest jakby jedna warstwa. Zajmiemy się dzisiaj tylko konstrukcją krzyżową. Tutaj mamy ten KNR, to jest KNR gipsa. Tutaj zeskanowałem, bo nie mam go w formie elektronicznej, też żeby Wam pokazać, skąd to się w ogóle wszystko wzięło. I tutaj zwróćcie sobie uwagę, że macie najpierw na samej górze jeden KNR, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tutaj są odnośnie do tego jedna warstwa, dwie, trzy, cztery i tutaj mamy też jakiś tam ogniotrwały, tutaj też ze względu na coś nie robię tego, więc nawet się nie interesuję. Rzadko kiedy podwójną kręcimy, chyba że coś trzeba tam obniżyć o 1,5 cm, więc lepiej drugą płytę dokręcić. Ten KNR tutaj 40524 przy jednej płycie. Teraz patrzymy, tutaj nam producent, czyli Rigips, powiedział, że montażyści grupa trzecia i grupa druga, czyli pewnie ci, co tam płyty noszą i zamiatają i sprzątają i tak dalej. No u nas w firmie, w małej firmie robi to zazwyczaj jedna osoba albo dwie osoby. 2 godziny 15 na 1 metr kwadratowy takiego sufitu. Tu też mamy napisane, co mieści się w zakresie. Też pytania takie były na różnych forach, na różnych grupach. Czy jeszcze ja muszę przeszlifować łączenia? Tak, musisz przeszlifować łączenia, chyba że umawiałeś się z klientem zupełnie inaczej. Szpachlowanie wykańczające i wygładzenie spojń. No, chodzi o to, czy szlifować to trzeba. No, przez wygładzenie spojń ja myślę, żeby nie było później jakichś smarków i tak dalej na miejscach, gdzie są wkręty, gdzie są gdzie rozjeżdżamy, to jeżeli potrafisz to wygładzić, nie wiem, jakąś gąbką na mokro, to może to też o to chodzi. Nie wiem, ja szlifuję i jestem z tego zadowolony, z mojej roboty. Tutaj też mamy płyty kartonowo-gipsowe i od razu tutaj jest dużo tych będzie pozem, bo to 3-stronicowy jest w ogóle KNR. Rzeczy w nawiasach to są rzeczy, które są opcjonalnie, tak, czyli albo to, albo to, albo to, albo to i więc nie może być tam dwóch różnych, chyba że sobie będziecie to oczywiście chcieli, a tutaj macie wtedy dwie płyty. I tutaj mamy z odpadami, zwróćcie uwagę, 1,03 na 1 metr kwadratowy, czyli tu jest ujęty już odpad. Dodatek za ułożenie wełny, też ku Waszej uwadze, 0,14 roboczogodziny. Ja tutaj sobie szybciutko to wezmę i przeliczę. 0,14 razy 60, bo godzina ma 60 minut. To jest 8 minut na ułożenie metra kwadratowego wełny. Tutaj przelicza nam producent, tak? Na takich sufitach. Często właśnie jest, jeżeli potem będziemy o poddaszach rozmawiać, to mamy ułożenie jednej warstwy wełny tylko w krofie, dlatego tam do tego doliczam jeszcze to, no niby na metr kwadratowy troszeczkę więcej czasu potrzeba, ale ok. Kolejna strona, na kolejnej stronie mamy tutaj właśnie płyty, maty i tak dalej, też z odpadem widzicie, gdyby ktoś chciał na przykład akustyczną zrobić wersję, czyli tam jakieś wełny powkładać, folię proizolacyjną też mamy, tutaj akurat w tym nie ma, widzicie, tu są minusy, ale gdyby ktoś chciał, to oczywiście może to sobie dopisać. Później mamy na metr kwadratowy, ile metrów bieżących na metr kwadratowy przypada takich profili. Ja akurat korzystam z Rigistila, więc i tutaj nie z Noniuszy, tylko na wieszaków obrotowych, czy tam wieszaków kotwowych, w odróżnieniu od Rigistila, one się kotwowe nazywają. System Rigistil jest o wiele lepszy według mnie i nie tylko według mnie, mniejszy, lżejszy, bardziej wytrzymały pomimo tego, ponieważ ma specjalnie zaprasowane burty tych profili. Można, wysokość profila to jest 2 cm, czyli po złożeniu mamy 4 cm, gdzie Ultra Steel ma 30 mm, czyli 3 cm. Tu kolejne rzeczy widzimy i tak dalej.
które są wkręty takie, siakie, owakie przy różnym tam zastosowaniu ich. Kotwy metalowe to są kotwy do montażu w suficie, czyli na 1 m2 widzimy, że mamy 2,3 kołka, czyli tam są 2 otwory na metrze kwadratowym. Tutaj też gwoli porównanie tego do Atlasem System, gdzie tych kotwów trzeba się nakręcić trochę tych otworów. No i to mamy kolejną tutaj już stronę, gdzie na przykład tutaj nam mówi, że też możemy sobie wybierać albo Vario, albo standard, albo super, chociaż no super na sufity bym nie sugerował, żeby robić, no jeżeli już to standard, chociaż też nie, Vario najpewniejsze. Jeżeli oczywiście używasz czegoś innego, na przykład Uniflotu albo jakiegoś tam Stonera czy coś, to też możesz to sobie wpisać, ile tutaj tego materiału tam schodzi, bo to zapewne wszędzie tyle samo schodzi. Wystarczy tylko później w KNR-ze zmienić cenę, tak? No bo tutaj jak widzicie, no cen tego nie ma, tak? Ale podane jest, ile tego trzeba zużyć. No tu jest do wygładzania, później Profil Mix, też możecie coś innego użyć. Gdzieś tutaj widziałem jeszcze szklaną, nie widzę, taśma spoinowa jest. Czyli na 1 m2 1,47 metra bieżącego taśmy, tak więc nawet takie dokładne mamy tutaj podane elementy, czyli możecie sobie, jeżeli robicie później zamówienie i tych metrów macie kupę, to możecie sobie potem sprawdzić, ile czy zamówić, ile tego tam dokładnie potrzebujecie. Już nie potrzebujecie się, mając taki program, zastanawiać się, czy ja muszę kupić 10 wiader masy do spoinowania, czy mi 6 wystarczy na przykład, nie? I tutaj to wam wszystko później ładnie zsumuję, ja też pokażę, bo mój kolega, pan Domfix, pan Szlachta, prosił mnie, żebym pokazał właśnie jak robić takie zestawienie materiałów później, tak więc na koniec wam pokażę. No i tutaj mamy ten sławetny wyciąg, możecie tutaj sobie, ja pod to mam maszynę tą do podnoszenia płyt, czyli tego tak zwanego basa, czy jak on się tam nazywa. No i środek transportowy 0,014 motogodziny, tak więc widzicie, że to jest, teraz wam pokażę jeszcze jak to wygląda, katalog nakładów rzeczowych, nazywa się AT43, w Warszawie w 2011 roku wydane. Athena Soft, chyba ta książka kosztowała 38 zł. Jeżeli interesujecie się właśnie, to ta księgarnia ma bardzo dużo właśnie takich KNR-ów. Ma też swój program jakiś do kosztorysowania, ale ten program służy tylko do kosztorysowania, więc no jakby sami zadecydujcie. Jak to wygląda w naszej ofercie? Więc w naszej ofercie my sobie wpisujemy sufit i tutaj szukamy sobie naszego KNR-u. Ok, no i dokładnie tak jak tutaj to było, można sobie zdjęcie wstawić. Dokładnie tak jak tutaj to było, 2,15 robocze godziny. Ja tutaj na opakowaniu, no bo na sztuki to wychodzi poniżej i iluś tam groszy, więc nie mogłem tutaj wpisać, bo mi po prostu zerowało, to zaokrąglało mi do zera. Więc no, przy cenach jakiś tam za opakowanie 43 zł, no to jeżeli tam 0, no musiałem to po prostu pogłówkować tutaj troszeczkę, żeby to było prętów wieszakowych 1,26 i tak dalej, na metr kwadratowy wychodzi. Tutaj fizelina, tutaj nawet chyba tam było 1,47 czy tam 1,40, tak więc tutaj nawet w dół zaokrągliłem. Wszystkie masy i tak dalej, wszystko mamy tu wpisane, wyciąg baz i transport, tak? Teraz tutaj, żebyśmy prześledzili to po kolei. Widzicie pewnie tę cenę i też w czołówki widzieliście, ktoś tam mówił 80 zł, tak więc zwróćcie uwagę, jaka jest tutaj rozbieżność i za chwilę tutaj pomijam tą robociznę, która jest, jak już z wcześniejszych odcinków widzicie, dość wysoka w stosunku do jakby reszty świata, no ale tak jak wspomniałem i czego wam też życzę, nie jestem dla wszystkich, nie wszyscy muszą się do mnie dzwonić z remontem, ci, którzy chcą mieć to zrobione dobrze, zgodnie z jakimiś tam normami i żeby po prostu było jak tych problemów jak najmniej, wybierają moją firmę. Tu mamy ile tam złotych wypada czy tam groszy wypada na metr kwadratowy, tutaj mamy jakieś akcesoria, tak jak mówię, tych cen nie uaktualniam przy tej gorączce teraz cenowej jaka była, więc nie uaktualniłem tego,
ale ceny są gdzieś sprzed roku, dajmy na to. I tu można sobie zobaczyć na przykład za ile ja to kupuję, to jest cena hurtowa, moja cena zakupu, dajmy na to, jest tyle, narzut tutaj robię 30% i to jest moja cena sprzedaży. I przy każdej pozycji jest dokładnie tak samo to zrobione, tak? Tak więc zarabiam na materiałach, ponieważ na samej robociźnie nie byłbym w stanie wyżyć. Pozdrawiam ryczałtowców, którzy mają z tym tutaj problem, bo wy nie macie kosztów. Także zalecam, jeżeli ktoś myśli o rozwoju albo w jakiś inny sposób rozlicza się z klientem, to zapewne wtedy jest to robione na proformach. Ale tak mi jest wygodnie. Już nudziło mnie po prostu proszenie o proformy i tak dalej, więc ja w ten sposób to sobie rozegrałem. Kupuję za 3,90, znaczy taka jest cena na półce. Ja tutaj mam 3,13 i tutaj nawet mam 50% narzutu. Tak, przy małych rzeczach to są złotówka tutaj, tak więc to i tak jest niewiele, ale zawsze coś, tak, zawsze coś tam w kasie zostaje. No i tutaj do każdego metra kwadratowego 70 groszy na paliwo i na samochód, tutaj na wyciąg, także po jakichś tam metrach iluś tam moglibyście sobie już kupić nowy wyciąg. No i tak to wygląda. Przyjrzyjmy się teraz tutaj tej naszej robociźnie. W drugim odcinku rozmawialiśmy o tym, że co by było, gdyby ktoś tak sobie liczył 30 zł, tak? No wtedy wychodzi mu tutaj te 64 zł, nie wychodzi te 80, tak? Zobaczymy wtedy, jak to się ma z materiałami marki premium. 40 zł damy. No to 37 będzie pewnie, co? Tak, no niech będzie 37, no to wtedy twoja, jeżeli robisz za 80 zł samą robociznę, no to 37 zł masz na godzinę, tak, 37 razy 200, 7400. No gdyby każda godzina była wydajna i gdybyś faktycznie tyle netto miesięcznie zarabiał, no to faktycznie może po odjęciu tam, dajmy na to, ZUS-u 1500, no to tam jesteś w okolicy ilu to już, szóstki, tak? Koło szóstki, więc jesteś w gronie najlepiej zarabiających 10% Polaków, no ale tam jeszcze jakieś dodatkowe koszty chodzą i tak dalej, tak więc to na pewno nie jest tylko ZUS. No jest to stanowczo za mało, że jeżeli chcesz prowadzić działalność, mówię, no przynajmniej jest te minimum, nawet w tych biedniejszych regionach Polski, przepraszam za słowo biedniejszych, nie chodzi mi o to, takich mniej zamożnych, no to już powinno być tyle, tak, czyli gdzieś tam Galicja i gdzieś tam wschodnia część naszego pięknego kraju, no to coś powinno być tyle. No w większych miastach myślę, że tyle, tak, stolica, no to stolica to już minimum tyle, nie? No i pytanie dalej, no czy ktoś to kupuje? Tak, no kupują to ludzie i naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy na przykład 239 metrów kwadratowych sufitów podwieszanych. No robi się pieniądz, tak? Można zrobić oczywiście rabat, można zrobić skonto, za chwilę też pokażę, jak to się robi. No i co w momencie, kiedy chcemy zrobić to o pracownikach i o podwykonawcach porozmawiamy później. Teraz dajmy na to, klikamy sobie F2 i zamykamy to. To troszeczkę potrwa, ponieważ ładuję moje dyplomy mistrzowskie. Tak to sobie ustawiłem, że pisząc każdą ofertę, w międzyczasie zagadam to, pisząc każdą ofertę, mam na dole taką właśnie galerię chwały, moje dyplomy mistrzowskie i moje autoryzacje, tak więc żeby klient, który zobaczy takie coś, nie widząc mnie jeszcze, bo najczęściej nie jeżdżę na wyceny, jak ktoś do mnie zadzwoni, tylko najpierw wysyłam taką cenę 1 m2 tego, 1 m2 tego, 1 m2 tego, żeby sobie zobaczył, jakie to są w ogóle ceny i w momencie, kiedy klient zobaczy właśnie taką moją wycenę, to najczęściej jest wola współpracy,
No bo wiecie, no, profesjonalny program, profesjonalnie to jest zaprezentowane wszystko i już wtedy widać, że no jeżeli ktoś ma coś takiego, no to już na pewno nie inwestował w takie rzeczy, mając kiepskie umiejętności, tak? Tylko że to jest coś, co polepsza jakby to jest tak zwana kropka nad i. Tak więc no tutaj są jeden, drugi dyplom, licencje, które są najczęściej mi tutaj potrzebne. I tak to wygląda w momencie, kiedy klient takie coś dostanie. Możemy tutaj jeszcze dopisać, zaraz to chyba będzie takie coś jak skonto. Zobaczymy, czy się zainstaluje. Nagłówek. Kalkulacja. Ceny indywidualne. Nie, kosztorys. Kalkulacja. Ustawienia. Info o adresie. Tak, skonto. Skonto. 5% na pracę na przykład. Skonto 3 dni i cyk. Zapisujemy to sobie. Jak widzicie, program jest prosty, no jak ktoś już wie, jak tutaj to w tym się posługiwać, to jest proste, a zobaczcie, jaki teraz mamy tutaj bajer. Po dokonaniu zapłaty do 7/9, przypomnę, dzisiaj mamy 5, czyli 3 dni tutaj jest, 4 to jest wystawione, czyli 3 dni. Zapłacisz tylko 70 000, czyli robimy komuś 3 000 na robociznę rabatu, jeżeli on w ciągu 3 dni zapłaci. To jest, mi to się sprawdzało w Niemczech na przykład, jak pracowałem jeszcze w Niemczech, jak dawaliśmy skonto, bo Niemcy oni woleli zapłacić mniej i od razu, niż tam dajmy na to bujać się, nie wiem, Bóg wie ile, tak więc no, tutaj też jest to jakby taki fajna marcheweczka, zapłać mi teraz, a zyskasz 3000, no to jest w sumie fajne, nie, tak więc można tu oczywiście też zmieniać nie 5%, tylko 2% albo 1,5%, albo na tylko, że na maszyny, albo na coś tak, no na materiałach tutaj no nie bardzo można ugryźć, bo no, dołożycie do tego, ale na robociźnie wydaje mi się, że zawsze. No i teraz słuchajcie, chcemy zrobić no, oprócz wysyłania, no to już tutaj nie będziemy się zajmować wysyłaniem, ale tutaj z tego wszystkiego można zrobić na przykład listę materiałów z ceną zakupów, skumulowana lista materiałów, no, teraz widzicie, ile tu jest możliwości. Zlecenie, ustawienie czasu, zamówienie z ceną, wydanie, skumulowanie, zestawienie czasu, skumulowana lista materiałów bez ceny, czyli na przykład chcemy to pracownikowi dać, żeby on pojechał i nie widział, ile my płacimy za materiał, albo na przykład jedziemy do hurtowni, no i chcemy, żeby zobaczyć, czy ceny się jakieś zmieniły, czy coś takiego. No i wtedy klikamy sobie taki podgląd, robimy, żeby zobaczyć, czy to się nam teraz dobrze wydrukuje. No i tutaj i teraz tutaj jakby tutaj to podlubkować trochę. O właśnie, skumulowana, posortowana lista materiałów. Dybli sufitowych potrzebujemy 2,69 opakowania, nie? Czyli no 3 opakowania kupujesz. Profizelinę tyle metrów bieżących, nie? Czyli tutaj tyle wydasz, dajmy na to. Premium Light 26 kg. Czyli 2 wiadra, dajmy na to, albo jedno duże, jedno małe, chociaż teraz małych to nie uświadczysz. Profili takich i takich. Transportu, uwaga, 3 motogodziny. Ja do tego to jest, myślałem, że to będzie od razu z ceną, ale nie ma ceny Vario i tak dalej. Tutaj nie jest to, po prostu transport nie jest materiałem. Łącznik krzyżowy. No tak więc tutaj jest wszystko. Wiem, że można tutaj też w jakiś sposób to wyklikać tak, że takie coś wysyłasz do hurtowni i hurtownia po prostu ci przygotowuje. Tak więc tutaj nie jest to jakby jakimś problemem przygotowanie tego. Teraz jeszcze tylko chciałem pokazać wam kalkulację, jak to wygląda na przykład na tym przykładzie. I tu mamy wszystkie te rzeczy. Tak, zielone to na czym zarabiam, mocno żółte to tak sobie, a czerwone mam na tym stratę, dajmy na to, nie?
I teraz tak, czas oczekiwany, tutaj możemy podać klientowi, że będzie to trwało w godzinach 513 godzin, aktualizacja cen. Tak więc jeżeli klient pyta się, a ile to będzie trwało, no to mu możesz powiedzieć, że to będzie trwało, nie wiem, 1,5 miesiąca we dwóch, dajmy na to, czy coś takiego, nie? No i oczywiście kalkulacja, tak? Kalkulacja to jest twój tutaj zysk przy wartościach, które się wrzuca w ten program, jakie masz tam koszty i tak dalej, jaki masz narzut, no to tu jest twój zysk, ile z tego zarabiasz. Także więc no, mając na względzie, że tutaj było ile? 50 tysięcy, czy tam ileś, to, no to 15 tysięcy ci zostaje, tak więc no nie jest tak do końca, że możesz na każdej robocie zarabiać i właśnie ten program pomaga ci w tym, aby trzymać to na wodzy, żeby nie było, że robisz robotę na stracie, nawet nie wiesz, że robisz na stracie, bo już masz zaliczkę z następnej roboty i zanim tu się wszystko podsumuje, to zastanawiasz się, może miałeś takie myśli, bo ja miałem bardzo często, no gdzie są te pieniądze? No i właśnie tutaj, jeżeli widzisz, że to jest tylko 15 tysięcy, no to naprawdę trzeba patrzeć, żeby z tymi kosztami ostrożnie lawirować. No i teraz słuchajcie, co jest, jeżeli mamy podwykonawcę? Usuwamy to wszystko, zostaje nam tutaj tylko robocizna. No i bierzemy sobie firmę, z którą współpracujemy i mówimy, słuchaj, masz tutaj 60 zł za metr kwadratowy, 129 zł to wtedy kosztuje, nie? Taka usługa. No i on dostaje tutaj lwią część, bo oczywiście 60 jest więcej niż połowa. A w momencie, kiedy masz pracowników i dajesz im na przykład 30 zł na robocze godziny i mówisz tak, chłopaki, zróbcie to, nie interesuje mnie to, ile wy będziecie siedzieć w tej robocie, możecie to skończyć w miesiąc. Ważne, żeby to było zgodne ze standardami firmy mojej, czyli firmy X i to jest wasza kasa do podziału. I dajesz kolegom 15 koła, przywozisz im wszystkie materiały, wszystkie rzeczy, wiertarki dajesz i sobie na innej budowie ciupiesz, robisz tam jakąś nową inwestycję, albo nie wiem, jedziesz na Majorkę i urlopujesz, a panowie ci robią wszystko, jakie materiały miałeś użyć, wiesz, jakie użyć miałeś i nikt ci nie powie, że zabrakło, bo coś tam, bo masz wszystko tutaj policzone z nadmiarem i według KNR-ów, chyba że tam naprawdę miałeś jakieś takie mega mocne, wiesz, sytuacje typu, że jak były jakieś tam wnęki, ale na wnęki też mamy na przykład pozycję zabudowa pod oświetlenie LED, dajmy na to, nie? Ja byś chciał robić. No to tutaj taki króciutki KNR. On na przykład tam mamy tutaj z 50 metrów. 50 metrów. No 110 zł z materiałami. Więc wtedy też tutaj jakby materiału, bo to najczęściej się z odpadów robi, ale żeby nie idzie tutaj dużo materiałów. Zazwyczaj jeżeli profile są, to też jakieś tam krótkie odpady i tak dalej. Wtedy, gdy masz... Jeszcze tutaj powrócę, żeby rozwinę powrócę do niego, żeby mi się tu wszystko wyświetliło. I wtedy, kiedy na przykład liczysz takie zabudowy, no i tych wieszaków, łączników krzyżowych, pójdzie ci w chusteczkę więcej, nie? Gdzie one tutaj są? Wzdłużne. Wieszak kotwowy. Wtedy liczysz sobie wszystkie wieszaki, łączniki krzyżowe, które poszły, a nie są tanie, które poszły na tę całą budowę, no bo jak masz takie zabudowy jak tutaj, no to musisz tam wyklikać tutaj, połączyć, porobić zabudowy i tak dalej, więc to już nie jest takie dwie sztuki na metr kwadratowy, tylko to jest o wiele więcej, nie? I wtedy sobie wpisujesz tutaj, dajmy na to łącznik złużny, łącznik, gdzie tutaj to jest łącznik krzyżowy, wtedy sobie wpisujesz, że na przykład miałeś 3,8, tak? Czyli ważne jest na przykład, tak jak ja tutaj mam wpisane, żeby zrobić gdzieś to napisane jest, że rzeczywiste wymiary wpisane zostaną w kosztorysie powykonawczym na podstawie realnych pomiarów zrealizowanych pracy TAPO. Nie, tak gdzieś tutaj też są o materiałach, jeszcze cały czas tutaj to jakby rozwijam. W każdym razie, no tak, żeby klient, nawet jeżeli z nim nie podpiszesz umowy, miał taki
takie coś, że no, jeżeli dostał, otrzymał mailem, no to zaakceptował i jakby jest to podstawą. Warto jeszcze na końcu napisać, że jest to oferta wstępna i zawiera jakby rzeczy będą rozliczane powykonawczo, to też jest takie dobre, żeby to ustalić. No ale tak jak wspomnieliśmy, jest to odcinek o suchej zabudowie, o sufitach, w podwójnym płytowaniu. Tu też możesz sobie przy okazji zobaczyć na tych obrazkach, jakie powinny być odstępy. Możesz też takie coś wysłać swoim wtedy pracownikom w formie scen, dajmy na to oferta, jumbo, niewidoczne. Albo możesz klientowi też wysłać na przykład tak. I tutaj wtedy zobacz, co klient wtedy zobaczy. Ciebie kosztowało to zaledwie 2 kliknięcia, a klient często mówi, proszę mi wycenić z materiałem i bez. No i to wtedy tak wygląda. Gdzie my tu mamy? Praca 215, materiał 35. Ok, jeszcze proszono mnie, żebym pokazał właśnie, jak ma wyglądać raport powykonawczy. I on tutaj nazywa się zlecenie usługi, ale my to możemy sobie wyedytować. Raport powykonawczy. I teraz zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądało. Raport powykonawczy, tutaj moja firma, adres inwestycji, można, no to nie miałem tego uzupełnionego. No i załatwiono. I tutaj możesz sobie w tym miejscu, jest takie miejsce na krzyżyk, że zostało albo załatwione, albo nie załatwione, tak? Czyli przechodzisz sobie z inwestorem i zaznaczacie, albo robisz adnotację, że zostało, no to możesz wywalić. No i tutaj masz raport powykonawczy. Zakończono, nie zakończono, materiał i tak dalej, robocze godziny, podpis zleceniodawcy, podpis wykonawcy, sprzedaży dostawy. Ważne, żeby tu było napisane, że odbieram bez wad jeszcze, no i to tak to wygląda. No i jeżeli chcecie takie coś wysłać, to też możecie to bardzo łatwo zrobić. No, mam nadzieję, że nie będzie mi drukowało, tylko że to mail się z tego utworzy. Natomiast jeżeli chcecie taką ofertę wysłać, to przy module, który tutaj jest zakupiony, no to wystarczy właśnie napisać tutaj maila, jakiś tam info małpa poczta kwiatowa, niech będzie i wyślemy im tutaj dzień dobry i tu automatycznie też, zwróćcie uwagę, się wysyła, to się nam do PDF-a przekształca i klikamy wyślij i mamy to wysłane. Tak więc coś rewelacyjnego, jak potrzeba szybką ofertę napisać komuś. Dobrze, tak więc dziękuję. Czekam od Was na jakieś info, co byście chcieli teraz, żebym zrobił. Na pewno jeszcze mamy przecież poddasza, mamy ściany działowe z jednej płyty, z 2 płyt, na profilu 50, 75, to wszystko będzie, wszystko Wam pokażę, tak żebyście wiedzieli przede wszystkim, po co to robię, po to, żeby świadomość w społeczeństwie wzrosła, że 80 zł, czy tam 80 zł za metr, przepraszam bardzo, to jest 37 zł za roboczą godzinę. To jest bardzo mało. Tak jak mówię, wolałbym pracować w Lidlu albo w Biedronce. Z szacunkiem oczywiście mówię o tych rzeczach, bo to jest duża odpowiedzialność i duża wiedza, którą tutaj trzeba zrobić i ona nie może być sprzedawana za takie pieniądze, tak? Tak więc, żeby to wszystko zrobić, to trzeba najpierw jeździć na szkolenia, zrobić to prawidłowo i żeby to zrobić prawidłowo, to trzeba jeździć na szkolenia, trzeba mnóstwo czasu spędzić, trzeba mieć mocne narzędzia, trzeba wiedzieć, jak to przede wszystkim zrobić, żeby się klientowi na głowę nie zawaliło i żeby było jeszcze dodatkowo prosto. Tak więc nawet przy takiej stawce, jak tutaj widzicie, to mamy 30 000 niecałe i to jest pomimo tego dużo pieniędzy, tak, ale stawka tutaj 80 zł to jest naprawdę rozbój w biały dzień za samą robotę, nie? Zwróćcie uwagę tutaj, jaka jest różnica między materiałem a tym tutaj, nie? 79, 80, a tutaj mamy 114, nie? Czyli tak jak tam nam liczyło. Czyli wszystko się zgadza.
I tak właśnie powinno być. Dzięki bardzo, do usłyszenia, hej.